tym miasteczku, które tutaj powstaje u podnóża góry, znajduje się też zalążek chińskiej dzielnicy. Ale ze sposobu aranżacji przestrzeni raczej wydaje się, że tutaj właśnie była farma aligatorów. Wygląda to bardzo imperialnie. Gdzie wydmy i piasek to również Fata Morgana. Fata Morgana to oaza. W ten sposób docieramy do jednej z największych atrakcji tego regionu, Great Sand Dunes National Park and Preserve. Jest to miejsce szczególne. Prawdopodobnie miliony lat temu cała ta równina pokryta była wodą. Był to ocean, którego fale z czasem zamieniały skalisty brzeg na piasek. Ten piasek ocalał i można zobaczyć go u podnóża gór. Jest to zupełnie nietypowe i stanowi jedną z wielu atrakcji turystycznych tego regionu. W okolicy znajduje się dużo punktów widokowych, z których można podziwiać ten fenomen natury. W centrum turystycznym można zasięgnąć informacji na temat zjawiska przyrodniczego, które w tym parku jest główną atrakcją. Po terenie wydm można się również poruszać na specjalnych wózkach, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Wewnątrz muzeum znajduje się ekspozycja stała, dzięki której można dowiedzieć się wielu szczegółów na temat tego zjawiska przyrodniczego. W punkcie informacyjnym bardzo mili ludzie opisali mi, skąd wzięło się to zjawisko, a także powiedzieli mi bardzo dużo na temat tego, co można w parku, a czego nie można. Na przykład można tutaj mieszkać w namiocie za zgodą władz parku. Można o każdej porze dnia i nocy wjechać na teren parku. Są nocne wycieczki po parku. To, czego nie wolno, nie należy robić, to wjeżdżać samochodem, który ma napęd na 2 koła na teren wydm, dlatego że jedzie się tam po piasku. Jeszcze jedna ważna, a właściwie bardzo istotna informacja, która powinna być podana na samym początku. Cały ten teren, wszystko to, co Państwo widzicie, znajduje się mniej więcej na wysokości około 3-4 tysięcy metrów nad poziomem morza. Trudno w to uwierzyć. Jest to teren, w którym można spotkać anomalie przyrodnicze, mianowicie na przykład śnieg pada tutaj dopiero w styczniu, a największe opady śniegu zaczynają się w marcu. Trudno w to uwierzyć, ale na tej wysokości zwykle śnieg powinien być najwcześniej. Tutaj jest najpóźniej. Na terenie parkingu można nocować w samochodzie. Jesteśmy na terenie parkingu, który znajduje się w najdalej położonym miejscu, jeżeli chodzi o dostęp samochodowy na teren parku. Dalej można już iść tylko pieszo. Jeżeli przejdzie się jeszcze kawałeczek pieszo, to można wejść na duny, czyli na wydmy
i po prostu bosymi stopami, jeżeli jest ciepło, pochodzić sobie po tym piasku. A w zimie, właśnie w tym rejonie, w tej części wydm, kiedy spadnie śnieg, można jeździć na nartach. W oddali widać najwyższy szczyt tego pasma gór. Nazywa się Mont Blanca, stąd nazwa miejscowości. Według mnie ta miejscowość rozrośnie się bardzo szybko, dlatego że ta atrakcja turystyczna, którą tutaj widzimy, na pewno będzie przyciągała coraz więcej turystów. Nie tylko atrakcja w sensie pejzażu, w sensie krajobrazowym, ale także atrakcja w sensie nietypowej pogody, jaka tutaj panuje. W tej chwili jest połowa listopada. W ciągu dnia jest temperatura około 15-17 stopni. Można chodzić w t-shircie, a wieczorem gwałtownie spada.